Dzień dobry. Dzisiaj będzie poważnie, bo będziemy omawiać poważną technikę. Żartuję oczywiście. Będziemy dzisiaj omawiać technikę S. W ostatnich odcinkach serii obejrzeliście, jak umyć okno, jeżeli jest to mycie serwisowe, czyli takie klasyczne z kurzu, z brudu bieżącego, oraz doczyszczanie okna, jeżeli tych zabrudzeń jest więcej, jeżeli to są trudniejsze zabrudzenia. Na koniec, po myciu myjką, to okno musimy ściągnąć ściągaczką. Można to zrobić taką metodą góra-dół. To też pokażę, ale głównie odcinek będzie się skupiał na myciu techniką S, czyli takim myciem, może widzieliście kiedyś, bez odrywania ręki ściągaczki od szyby. Zapraszam do obejrzenia materiału. Sama technika jest dość trudna do nauczenia, aby robić to szybko i sprawnie. Myślę, że mogę porównać nauczenie się tej techniki do nauczenia się jazdy samochodem, więc większość z Was zapewne potrafi jeździć samochodem, nauczyła się tego w miesiąc, 2, 3, więc myślę, że tej techniki też można nauczyć się dobrze w tym samym czasie. Jest to tylko kwestia praktyki i użycia tych porad, zachowania tych zasad, o których zaraz powiem. Samo dobre wykonanie tej techniki nie do końca wystarczy. Kluczowa jest jeszcze ściągaczka, kluczowa jest guma, aby była ona dedykowana po prostu do profesjonalnego mycia okien. Wszystkie takie, które są u nas na sklepie, to są właśnie takie gumy. Kluczowe jest to, aby listwa była idealnie prosta, też dedykowana po prostu do profesjonalnego mycia okien, wtedy Wam się to uda. No i do tej listwy jeszcze przyczepiony jest uchwyt. Ważny jest tutaj kąt tego uchwytu, też ma to po prostu znaczenie w praktyce. Jeśli jest to dobre narzędzie, wykonamy to dobrą techniką, to wszystko się uda, okna będą umyte idealnie, bez smug. Jeśli wykonujecie to mycie okien pierwszy raz, to wykonajcie sobie to po prostu taką metodą góra-dół, najprostszą do wykonania. Zacznijcie od tej metody. Trzeba wytrzeć rant, z którego zaczynamy ściąganie. Listwa ściągająca musi być sucha. No i wykonujemy to w ten sposób. Między każdym ściągnięciem musimy wytrzeć listwę. Ona zawsze musi wystartować z suchego punktu. No i w ten sposób całe okno możemy umyć, nie? Tak samo tą dolną część. No i teraz co, jeżeli ja chcę to zrobić szybciej? Zatem mycie okna. Rozpoczynamy od tego rantu do prawego, w dół, powrót do góry, do lewego rantu i powtarzamy tą czynność zjeżdżając w dół okna. No wydaje się proste, ale w praktyce jest tu po prostu kilka niuansów, o których już Wam mówię. Jeśli rozpoczniemy ściąganie w ten sposób, to tutaj zawsze powstają nam takie rozmazania tej wody. No i rozwiązaniem na to jest przejechanie jakby w ten sposób. Wtedy ta linia tutaj jest idealnym cięciem. Dlatego nie rozpoczynamy w ten sposób, tylko tak jakby wjeżdżamy narożnikiem ściągaczki w ten rant. Jedziemy po kolei w prawo, w dół, tutaj i tutaj. No i jeżeli jesteście początkującą osobą, będziecie to robić po raz pierwszy, to zapewne będziecie robić takie zakręty, czyli jedziemy tak, tak, tak i tak. No i teraz pokażę Wam na ekranie, jak wygląda właśnie to mycie, bo ja już tak nie potrafię pokazać, ale pokażę Wam Adama, który no nie jest window cleanerem, tylko jest filmowcem i zaprezentuję Wam, jak to wygląda, jeżeli jest się osobą początkującą. No i to, co musicie sobie zakodować w głowie, to że nie robimy tych zakrętów. Nie robimy tych takich zakrętów o 180 stopni, tylko my robimy takie przecięcia przy tym myciu. Przecięcia i powroty. Zwróćcie uwagę, ja nie robię tak, tą ściągaczką, tylko ja wracam tak i tak. No i to jest kluczowe. Jak to zakodujecie, to będzie naprawdę dużo. To jest kwestia numer 1. Kwestią numer 2 jest to, że podczas ściągania musicie patrzeć w jakieś miejsce na tej ściągaczce. Często patrzymy na szybę albo na środek ściągaczki, a kluczowe jest to, żeby patrzeć na ten rant, który jest jakby bardziej kluczowy, czyli w tym przypadku ten przy ramię,
Teraz zmieniamy punkt na ten tutaj, patrzymy na niego i dojeżdżamy tylko do tego miejsca, gdzie jest woda. Nie muszę wyjeżdżać tutaj dookoła. Jedziemy do tego rantu, patrzymy na ten rant w dół, zmieniamy punkt na ten, patrzymy na ten, znowu tutaj, dokąd gdzie jest woda, w dół, nie robię żadnego skrętu, zatrzymuję się i wracam z powrotem do góry. Znowu do tego miejsca, tylko gdzie jest woda, nie za wysoko. No i te czynności powtarzamy, aż zjeżdżając na sam dół okna, czy tam ono może też się kończyć tutaj, więc będziemy kończyć wyżej. To jest kwestia numer 2. Kwestia numer 3, no to jest to, żeby wykonać też tych ruchów jak najmniej. Więc zależnie od rozmiaru okna, w tym przypadku jest to dość duże okno, ale możemy to mycie, w tym przypadku to mycie wykonamy po prostu tak, jak Wam pokazywałem, czyli od prawej do lewej. Ale innym przykładem, na przykład małego okna, jeżeli ono by się kończyło tutaj wyżej, mógłbym też to wykonać w ten sposób. Czasem tak jest po prostu szybciej. Jeżeli Wy na przykład popełnicie jakiś błąd na tej szybie, czyli na przykład pominiecie jakiś fragment, zjedziecie tutaj, tutaj i zostawicie tutaj taki trójkącik, to spoko, dojeżdżacie sobie do rantu, wracacie na ten trójkącik, nie? Drugi raz zrobicie to samo, nie ma problemu, wracamy na to z powrotem. Póki Wam tak naprawdę szyba nie wyschnie, bo jak ona jest bardzo sucha, to po prostu ta ściągaczka nie chce już po tym płynąć, no to możecie takie powroty robić. Jeżeli zostawicie taki trójkąt, to nie wycierajcie go ściereczką. Zamoczcie sobie jeszcze raz ten fragment, przejedźcie jeszcze raz ściągaczką w ten sposób i wtedy jest dużo szybciej, dużo lepiej. Jeżeli używacie ściereczki takich docierek, tutaj Wam coś zostanie, tutaj, to ta ściereczka zawsze ma włoski, nie? Będę mówił w kolejnym materiale o tym, że ją używamy tylko do narożników. Także nie używajcie ściereczki do takich docierek, po prostu weźcie jeszcze raz, zamoczcie, ściągnijcie jeszcze raz. Jest dużo skuteczniej, dużo pewniej, dużo sprawniej. Innym ważnym aspektem jest to, że jeżeli się uczycie, robicie to po raz pierwszy, po raz drugi, to wykonujcie to mycie powoli. Często widzicie, jak ktoś to wykonuje szybko i próbujecie te ruchy robić szybko, a tu chodzi o to, żeby to wykonać po prostu naprawdę powoli. A finalnie i tak będzie szybciej, bo jak wykonacie to szybko, to popełnicie więcej błędów. Więc po prostu powolutku, do góry. Nigdzie się nie śpieszymy, żeby to wszystko kontrolować, dojeżdżać wszędzie do rantów, do ram. Powoli, nie? Finalnie wyjdzie Wam szybciej, bo nie popełnicie mniej błędów, nie będziecie musieli powtarzać. Ostatnią kwestią na myciu jest, jak to ściąganie zakończyć. W tym przypadku to okno jest po prostu duże i ma jeszcze dodatkowo takie ramy. Więc my musimy zrobić coś takiego, bo nie jesteśmy w stanie ani dojechać na dół, ani dojechać do boku. Nigdzie tutaj nie jesteśmy w stanie zakończyć, bo się nam zrobi smuga, bo po prostu musimy, jakby kąt się nie zgadza, ręki względem tego, nie? Więc musimy zrobić coś takiego. Trochę sobie zaprzeczę to, co przed chwilą powiedziałem. Musimy zostawić taką kreskę. Bo jeżeli będziemy próbować dojechać do rantu, to wtedy nam zostanie taka cała smuga tutaj do boku, nie? No i tą kreskę, teraz my możemy jeszcze tą wodę sobie tu ściągnąć, żeby zaraz nam to nie naleciało do ścierki. No i tą kreskę musimy wytrzeć taką ściereczką, która nie ma włosów, dedykowaną po prostu do tego, żeby ewentualnie nią dotknąć szybę i taka cieniutka kreseczka zostanie tutaj wytarta. I to jest koniec. Jeśli ściągacie okna na przykład w domu, gdzie jest jakiś parkiet, nie chcecie dużo kapać, chcecie porządek mieć na bieżąco, to możecie rozłożyć sobie taki ręcznik pod oknem, bądź szerszy, no i od razu wtedy wkapuje w ręcznik. Nie ma żadnego ryzyka uszkodzenia na przykład parkietu. Jeśli macie takie okno, gdzie po prostu tych wystających ram nie ma, to kończycie ściąganie po prostu tutaj na dole. Możecie też skończyć do boku, ale wtedy gdzieś tam będzie Wam spływać, powiedzmy, piana po prostu w dół. Będzie tego trochę więcej, więc czasem się nie da na dole, więc skończymy do boku, tylko po prostu wtedy jest więcej wycierania. No i ostatnim etapem będzie detailing, czyli wycieranie po prostu tego, co zostało tu w rogach. Coś tutaj zawsze zostanie, ale o tym mamy następny materiał. Więc on za tydzień lub dwa pojawi się na kanale, on ładnie zakończy i podsumuje serię. Ja na dzisiaj Wam dziękuję, zapraszam Was do subskrypcji i do komentarzy. Myślę, że ten materiał był czymś totalnie nowym dla niektórych. No jest to totalnie nowa wiedza. Poprzednie materiały, powiedzmy jeszcze, jakoś da się umyć to okno myjką, jakoś każdy to zrobi,
ale to było coś więcej, nie? To było coś trudniejszego ewidentnie, więc dajcie znać, czy próbowaliście, jak Wam idzie, jak macie jakieś pytania, może mimo tych porad Wam coś nie wyszło, piszcie śmiało, dzwońcie do nas, chętnie Wam pomożemy. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Heja!